Siemka, ja jestem Odachu i witam was w kolejnym Top 15. Ranking mocy Ziemian to jest propozycja, którą widziałem też w komentarzach pod moim ostatnim Top 15, gdzie przyglądaliśmy się kobietom, jakkolwiek by to nie brzmiało, ale tak, przyglądałem się wszystkim kobietom w Dragon Ballu i ułożyłem Top 15 najsilniejszych. Będziemy dzisiaj mieli bardzo różnorodny skład i spędziłem trochę czasu nad tym, żeby zerknąć na wszystkie postacie, które mogłyby się znaleźć w tym rankingu. Zerknąłem na to, jaką moc prezentowali. Wiadomo, te rankingi nie są dokładne, to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Wiadomo, staram się bazować na tym, co padło w anime, albo padło w mandze, albo zostało gdzieś wspomniane nawet w jakichś przewodnikach, które można uznawać, można nie uznawać, ale biorąc pod uwagę, że jest to tylko i wyłącznie film stworzony dla waszej rozrywki, to czasem może się wkraść, powiedzmy u mnie, drobna hipokryzja, albo drobna stronniczość wynikająca z tego, że moim zdaniem jedna rzecz o czymś świadczy, a w przypadku innej postaci, no raczej to był gag. Zresztą zaraz będziecie wiedzieli, o kogo chodzi. Zresztą na pewno wiecie, o kogo chodzi, bo jest jedna główna postać ludzka, która jest chodzącym gagiem. Natomiast jest tutaj sporo postaci, których nie wziąłem pod uwagę. Być może chcielibyście o nich posłuchać, ale żeby wam nie spoilerować, kto w tym rankingu był brany pod uwagę, kto nie był brany pod uwagę, kto się znajdzie, kto się nie znajdzie, powiem o tym na samym końcu. Więc tradycyjnie przejdziemy sobie do miejsca 15 i... Przepraszam za te kontrowersje, ale moim zdaniem na miejscu 15 znajduje się uczeń Herkulesa Pierożki. A w zasadzie Piroshiki, tak on się nazywał w oryginalnej wersji. Dlaczego Piroshiki jako uczeń Herkulesa znajduje się na 15 miejscu? I mogę wam już teraz wrzucić spoiler, bo nie będziecie wiedzieli, dlaczego ja się tłumaczę. Herkules znalazł się na 16, także nie zobaczycie go dzisiaj, ale jeśli będziecie chcieli, jeśli będziecie na tyle cierpliwi, żeby wysłuchać to, co powiem po przedstawieniu wam tego Top 15, to wytłumaczę wam, dlaczego Herkules i inne postacie się w tym rankingu nie znalazły. Pierożki był uczniem Herkulesa, to fakt, ale on w pewnym sensie samozwańczo nazwał się najsilniejszym ziemianinem. Wiadomo, że on nie był świadomy siły Krillana, ten Shinhana Yamszy, więc ja nie biorę tego jako pewnik, ale on tam był, mówię tutaj o wersji animowanej Dragon Balla Z, on tam był z Herkulesem, on tam był z Pizzą i z tym blondynem, prawda? Który też był uczniem Herkulesa, była trójka uczniów Herkulesa. I oni byli razem. I Pierożki w towarzystwie swojego mistrza mówił o tym, że jest najsilniejszy. Ponadto jego siła została przyrównana do 50 słoni i zostało powiedziane, że jest, ja wiem, że to żałośnie brzmi, ale jest w stanie pokonać byka jednym ciosem. Dlaczego w kontraście do Herkulesa to jest ważne? Może o tym powinienem powiedzieć. Herkules przed Cell Games ułożył 10 albo ileś tam płytek, prawda? Dachówek. Nie wiadomo, z czego były to płytki, ale umówmy się, że no, to nie były jakieś kaczy-kaczin, prawda? Najsilniejszy surowiec we wszechświecie. Więc Herkules, który był w stanie złamać wszystkie prócz jednej z tego, co pamiętam, daje mi już sugestię. Okej, to być może była scena gagowa, bo z drugiej strony mamy Herkulesa, który jest uderzany przez Cella, przez Kid Buu, a nawet w Dragon Ballu GT przez Omegę i to wszystko przeżywa, a z drugiej strony nie jest w stanie zbić 10 dachówek. Czy 50 słoni byłoby w stanie zbić 10 dachówek? Tak. Dlatego Pierożki jest wyżej niż swój mistrz. On nie byłby w stanie pewnie pokonać Herkulesa w walce, bo są sprawy jeszcze techniki, doświadczenia i tak dalej, ale my w tym rankingu, tak jak zresztą w poprzednich rankingach, bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie poziom emocji. Jeśli ktoś w bokserze w Mielnie walnie 800, ale jest szympansem orangutanem, no to będzie wyżej niż ktoś, kto, na przykład taki Roshi, prawda, który był słabszy od swoich przeciwników, na przykład na turnieju mocy, ale wygrywał z nimi różnymi technikami. Także Pierożki na miejscu 15. No i wyszło mi, że Videl ląduje na miejsce 14. Videl jest potwierdzone, że silniejszy od swojego mistrza. Natomiast dlaczego ląduje wyżej niż Pierożki? Wydaje mi się, że to może być kwestia tego, że Videl widzimy później, po sadze Cella, więc też Pierożki pewnie znał Videl, która wtedy była małą dziewczynką podczas Cell Games, ale swojej mocy nie porównywał do Videl, prawda? Bo ona wtedy była mała, Videl dorosła i uważam, że ona jest jeszcze w takim momencie, powiedzmy, tego rankingu, że nie nazwałbym jej super człowiekiem. Nazwałbym ją bardzo silnym, ponadprzeciętnie silnym człowiekiem, ale w Majin Buu Sadze widzieliśmy, jak Videl nie jest w stanie wytrzymać z wysoką prędkością lotu, prawda? Wiadomo, że leciała z Gohanem i bogami i tak dalej, ale nie była w stanie nawet wytrzymać wysokiej prędkości lotu, musiała zakrywać swoje oczy.
No i druga sprawa jest taka, że kule były w stanie ją ranić, pociski po prostu, więc ze względu na to, no i Herkulesa też był w stanie zranić pocisk, prawda, tego Van Zanta, kiedy Majin Buu się na niego zdenerwował i musiał Herkulesa leczyć. Więc Videl dostaje ode mnie kredyt zaufania też ze względu na to, że widzieliśmy ją później, widzieliśmy też ją w sadze Super Hero, gdzie wiemy, że ma swoją szkołę, w zasadzie klasę sztuk walki, więc co za tym idzie, możemy zakładać, że Videl obecnie jest chociaż troszeczkę silniejsza niż była wtedy, więc ze względu na to daję ją na miejsce 14 nad pierożki, natomiast nadal nie uważam, że jest to super człowiek. I tutaj była pewna kwestia, nad którą się zastanawiałem, czy następna postać powinna się tam znaleźć. Na miejscu 13 znajduje się dziadek Gohan. Dlaczego miałem wątpliwości z tym związane? To jest chyba kwestia tego, że trochę sam zapomniałem o własnych zasadach, które tutaj ustaliłem. Bo najpierw wam powiem, dlaczego się zastanawiałem, czy dziadek Gohan ma w ogóle miejsce w tym rankingu. Pamiętacie, jak zginął dziadek Gohan? Ozaru Goku go zabił. Tylko nie Ozaru Goku obecny, tylko Ozaru Goku sprzed rozpoczęcia Dragon Balla. Goku na samym początku historii, już po tym jak dziadek Gohan nie żył, miał poziom mocy 10, więc w Ozaru miał poziom mocy 100. Więc jeśli dziadek Gohan przegrał z kimś takim, to nie ma prawa tak naprawdę mieć miejsca w tym rankingu. Ale dziadek Gohan dostaje ode mnie nieco fory. Ze względu na to, że jest kilka zasad, którymi się starałem kierować podczas tworzenia tego rankingu, a mianowicie, czy Android 17 i Android 18 mogą się znaleźć w tym rankingu? No bo tak naprawdę wcześniej jako Lapis i Lazuli byli Ziemianami, ale zostali zmodyfikowani i teraz są Androidami. Wiadomo, że byliby na pierwszych miejscach, prawda? Nie mówię, że konkretnie na pierwszym i drugim, ale na pewno w czubie tej tabeli. Ale z drugiej strony trudno ich tutaj umieścić w ten sposób, na takich samych zasadach, co na przykład Krillana, Tenshinhana, Yamcha, Roshiego i tak dalej, albo Videl, Bogu Ducha Winną. Ale z drugiej strony były postacie pokroju cyborga Tao, który tak naprawdę też był zmodyfikowany, prawda? Też był cyborgiem, niby tak samo jak 17 i 18, albo mamy chociażby Yamu i Spopowicza, którzy byli normalnymi Ziemianami, ale dzięki magii Babidiego prezentowali wyższy poziom mocy. Dlatego mówiłem troszeczkę o hipokryzji. Natomiast wracając do dziadka Gohana, pamiętamy, że on przed 22 Tenkaichi Budokai walczył, powiedzmy, że na równi z Goku. Było powiedziane, że jest jednym z najsilniejszych wojowników w historii Ziemi, dziadek Gohan, więc nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby on nie był w stanie zablokować kuli, lecącej kuli z pistoletu. Więc jeśli on jest w stanie to zrobić, a Videl nie jest w stanie, ja wiem, że sobie to wymyśliłem, ale umówmy się, że poruszanie się z taką prędkością, że można zostawiać powidoki, to już jest dostateczny dowód na to, że ktoś jest w stanie na przykład uniknąć kuli z pistoletu. Jeśli on jest w stanie to zrobić, a Videl nie, dla mnie to już jest wystarczające, żeby umieścić go wyżej. Także miejsce 13 dziadek Gohan. No a na miejscu 12 być może będzie to dla was zaskoczenie, ponieważ jest to postać tak naprawdę historyczna. Nie powiedziałbym, że prehistoryczna, ale na pewno stara. Mistrz Mutaito, czyli mistrz Roshiego i Żurawia. Dlaczego jest on tak wysoko? Historia mistrza Mutaito, oprócz tego, że świetna i bardzo lubię tę postać, mówi nam parę rzeczy na temat mocy mistrza Mutaito, którą ten prezentował przed swoją śmiercią. Wiadomo, on umarł ze względu na wyczerpanie po wykonaniu Mafuby na Piccolo Daimao, ale nie sugerowałbym się konkretnie tym, że ta Mafuba go wyczerpała ze względu na to, że on był jakoś bardzo słabszy od Piccolo Daimao. Pamiętamy, że mówimy o tym starym Piccolo Daimao, przed wzmocnieniem, przed jakby odmłodzeniem, no i też nie porównujemy go do Piccolo Juniora, który był jeszcze silniejszy. Mutaito przed zniknięciem na wiele lat był miotany tak naprawdę przez Piccolo Daimao. Ten go atakował promieniami i atakami ki i Mutaito nie był w stanie tego wytrzymać. Potem zniknął, mówił tutaj o mistrzu, na parę lat, żeby opanować technikę, która pomoże mu pokonać Piccolo Daimao, no i potem po powrocie znowu mieliśmy sytuację, w której Piccolo Daimao atakował Mutaito i ten już z tych ataków sobie nie robił. Więc to jest jasna sugestia, że oprócz opracowania Mafuby, Mutaito się wzmocnił. Jeśli on był w stanie tankować ataki Piccolo Daimao w tej swojej starej formie, to jest duża zaliczka tak naprawdę. Bo jeśli porównamy jakkolwiek te poziomy mocy, no bo Piccolo Daimao tak naprawdę został zapieczętowany w tamtym momencie, no i potem jak wrócił w naszej sadze, w sensie w naszych czasach, to nie był silniejszy ani słabszy, był taki sam, prawda? On tylko został zapieczętowany i po wielu latach powrócił. Więc jeśli Mutaito był na jego poziomie, to znaczy, że Goku sprzed 22 Tenkaichi Budokai, który walczył z dziadkiem Gohanem mniej więcej na równi, musiałby też walczyć z tym Piccolo Daimao na równi, a wiemy, że tak nie było. Dlatego dziadek Gohan jest niżej niż Mutaito w tym rankingu.
Muay to na miejscu 12. No i na miejscu 11 tutaj się troszeczkę zastanawiałem ze względu na to, że po pierwsze jest sprawa tycząca się tak naprawdę tych technikaliów, o których mówiłem, czyli czy można tę postać dopuścić do tego rankingu. Natomiast gdyby ta postać się w tym rankingu nie pojawiła, to w moim sercu byłby on niepełny. Tao Pai Pai, no i tutaj konkretnie forma cyborga, czyli ten zmodyfikowany Tao Pai Pai, który na 23. Tenkaichi Budokai pojawił się, no i Tao Pai Pai walczył z Ten Shinhanem. Wiemy, że Tao Pai Pai tę walkę przegrał, natomiast był w stanie zranić Ten Shinhana. Ten Shinhana na poziomie 23. Tenkaichi Budokai. Wiadomo, różnica w poziomach była olbrzymia, Ten Shinhan tę walkę wygrał, ale jeśli mówimy o jakimś najwyższym poziomie mocy, który dana postać jest w stanie z siebie wykrzesać, to Tao Pai Pai już wtedy, kiedy się pojawił, był bardzo silny, a po powrocie było powiedziane, że jest jeszcze silniejszy. Dlatego tutaj trudno tak naprawdę oceniać kogoś, kto tylko przegrał z daną postacią. Wiadomo, można patrzeć na to, jak sobie radził z daną postacią, czy był w stanie zadać jej jakiś znaczący cios, czy był w stanie chociaż na chwilę zmusić ją do tego, żeby ta stawiała bloki, żeby została zepchnięta do defensywy. W przypadku cyborga Tao trudno tutaj wyciągnąć jednoznacznie informacje odnośnie tego, jak bardzo się wzmocnił. Wiemy, że bardzo się wzmocnił, ale jeśli zadał ten Shinhanowi jeden cios, który był w stanie przebić się przez jego obronę, ja wiem, że ten Shinhan wtedy się dawał i tak dalej, że chciał pozwolić Tao tam, żeby ten dał z siebie wszystko, a potem chciał go ośmieszyć, no ale ten cios, prawda, tym sztyletem przebił się przez obronę ten Shinhana. Więc ta różnica w poziomach moim zdaniem była znacząca, ale to nie było tak, że cyborg Tao nie byłby w stanie jakkolwiek zranić ten Shinhana. Rozumiecie, o czym mówię? No a mówimy już o czasach tak naprawdę po sadze Piccolo Dai Mao. Dlatego cyborg Tao ląduje przed Muay Thai i przed pozostałe postacie. Natomiast do 10 trochę mu zabrakło. Ze względu na to, że na miejscu 10 znajduje się Yajirobe, czyli postać, która w momencie, w którym ją poznaliśmy, była zaskakująco silna. Ze względu na to, że on, z tego co pamiętam, jedno z dzieci, czy jednego z tych podwładnych Piccolo Dai Mao porobił bez żadnego problemu. Goku powiedział, że jest zaskoczony jego siłą i że tak naprawdę w tamtym momencie można byłoby powiedzieć, że jest on na poziomie mniej więcej Goku. Za tym, jak wielki potencjał miał Yajirobe, przemawia to, że w ciągu jednego dnia wspiął się na wieżę Karin z Goku na plecach. Goku nie był w stanie tego zrobić w tak sprawny sposób, natomiast zamaskowany Yajirobe podczas 23. Tenkaichi Budokai przegrał z Kamim, który oczywiście przejął ciało Shena, zwykłego mężczyzny. Shen też mógłby być w tym rankingu, ale tak naprawdę nie ocenialibyśmy jego siły, tylko siłę Kamiego, więc z takiego technicznego punktu widzenia Shena nie może być w tym rankingu. No i potem mieliśmy w Saiyansadze tak naprawdę moment, w którym Yajirobe jako wojownik Z praktycznie sprawdził się po raz ostatni, bo mamy Future Yajirobe, który żyje sobie tam razem z Mai i tak dalej, ale oni tam zawsze mówili, że on ucieka od walki. Była jeszcze niby gdzieś tam przebitka, że on walczył z androidami w tej normalnej linii czasu, ale generalnie kiedy Yajirobe mogliśmy jakkolwiek ocenić, to była Saiyan Saga, no i zostało powiedziane przez to, że on się trochę opierniczał. Podczas treningu został prześcignięty przez wszystkich. Krillana, Ten Shinhana, Yamsze, Chaozu, Piccolo rzecz jasna też. Więc Yajirobe z natury jako osoba troszeczkę bardziej leniwa, zresztą wydaje mi się, że to może być jedna z niewielu postaci w tym rankingu, która z czasem nie wzmocniła się bardziej, tylko osłabła. Zobaczcie, Yajirobe w szczycie formy był w stanie Vegecie odciąć ogon. Wiadomo, że to jest sprawa danej techniki, albo ostrza noża, albo nieuwagi Vegety. Ogon to jest przecież słaby element Saiyan, wiadomo, że Vegeta panował na dozaru i tak dalej, ale powiedzmy fizycznie może nadal on jest łatwy do odcięcia. Przecież Krillan Kienzanem odciął ogon Freezie na Namek, więc są techniki, są momenty, kiedy ktoś słaby może wyrządzić komuś silniejszemu krzywdę. Wydaje mi się, że do takich momentów powinniśmy zaliczyć to odcięcie ogona przez Yajirobe, ale to był ostatni moment, kiedy Yajirobe walczył. Więc myślę, że z biegiem czasu gość, który siedzi u Karina, obżera się fasolkami i, nie wiem, gra sobie tam w limbo, nie staje się silniejszy od tego. Wszyscy chyba temu Yajirobe po prostu odjechali. Idziemy dalej, być może postać na 9. miejscu was zaskoczy, ale znajduje się tam gość, który miał ostatnio drobny cameo w mandze Dragon Ball Super, czyli Olibu. Olibu był nieco słabszy od Goku i Paikuhana w czasach, w których Goku był w zaświatach, czyli po Cell Sadze, przed Majin Buu sagą, kiedy Goku brał udział w tym turnieju. Wiadomo, to jest kwestia albo filmu Fusion Reborn, albo tej sagi fillerowej, ale tak jak mówię, biorę pod uwagę anime, biorę pod uwagę tak naprawdę różne rzeczy. To nie jest tak, że trzymam się tylko i wyłącznie mangi, bo gdybym trzymał się mangi, to
to tych turniejów w zaświatach by w ogóle nie było. Olibu całkiem dobrze radził sobie z Paikuhanem, rzecz jasna tę walkę przegrał Paikuhanem, który pokonał perfekcyjnego Cella. Olibu mimo wszystko przegrał z Yamshą w tamtym czasie. No, można byłoby powiedzieć, że Yamsha też się wzmocnił ponad poziom perfekcyjnego Cella, ale północny Kaio mówił o nim jako o swoim drugim najsilniejszym wojowniku, rzecz jasna po Goku. Mieliśmy potwierdzenie, że Olibu trenował w zaświatach 10 000 lat, więc gdybyśmy mieli brać pod uwagę żywego Olibu, to on byłby naprawdę... Nie wiem, czy znalazłby się w top 50. Może znalazłby się w top 50 wojowników z Ziemi, ale tak jak mówię, dziadek Gohan walczył z Aureolą. Olibu też tak naprawdę był martwy, ale biorąc pod uwagę, że jakkolwiek zaimponował Goku i jakkolwiek był w stanie nawiązać walkę z Paikuhanem w momencie, w którym Goku osiągał tak naprawdę SSJ2 w zaświatach i SSJ3, sorry, to ja wiem, że to było dawno temu, ale to musi być wyżej niż Yajirobe. Także miejsce 9. Na miejscu 8, i teraz przechodzimy już do postaci, które akurat będziecie znać bardzo dobrze. Na miejscu 8 wylądował Chaozu. Ze względu na to, że być może gdybyśmy brali pod uwagę to, że Olibu walczył z Goku i jakoś sobie tam dobrze radził, czy Chaozu byłby w stanie sobie walczyć na luzie, albo i nie na luzie, z tamtymi wersjami Goku i Vegety? Nie wiem. Ale Chaozu widzieliśmy znacznie później w historii i mieliśmy przesłanki, żeby sądzić, że Chaozu tak naprawdę jest potentnym wojownikiem. Jedną z nich jest to, ja wiem, że to jest filler w anime, ale tak jak mówię, biorę pod uwagę każde szczątkowe informacje. Goku w bazowej formie, po turnieju Szampy, czyli po Blue Kaiokenie i tak dalej, w sensie po Blue plus Kaiokenie, był przytrzymywany telekinezą przez Chaozu. Wiadomo, Goku tam był w stanie się troszeczkę ruszać, ale sprawiało mu to trudność. Podczas turnieju mocy, a w zasadzie tego procesu rekrutacji, Ten Shinhan zaproponował, żeby Chaozu zabrać ze sobą. Ten Shinhan jeszcze wcześniej żałował, że nie wziął Chaozu ze sobą podczas Resurrection of F, czyli sagi Golden Frizy, bo ten byłby w stanie sobie poradzić, w sensie Chaozu, nie Golden Frieza. Chaozu byłby w stanie sobie poradzić z żołnierzami Frizy. Wiadomo, kiedyś Chaozu był bardzo słaby, nie był w stanie zranić nawet Nappy, jego poziom mocy nie przekraczał nawet 1000, ale potem w zaświatach pokonał Guldo. Natomiast ja uważam, że Chaozu jest postacią inną niż Yajirobe. Ja wiem, że jego nie widzimy często w walce, ale widzieliśmy go w Sadze Moro. Był na polu walki, był w stanie werbalnie pokonać Metalmana, to nie jest jakby przejaw poziomu mocy, ale sam fakt, że został tam wzięty w Sadze Moro już po zakończeniu anime Dragon Ball Super, to sprawia, że myślę, że jest on w obecnym stanie silniejszy niż Olibu, kiedy go widzieliśmy. 7. i 6. miejsce zajmują dwie postacie, które też być może nie powinny znaleźć się na takich zasadach w tym turnieju, ale co mnie to obchodzi, to mój ranking. Ja powiedziałem turnieju, w tym rankingu. Na turnieju to oni właśnie się pojawili, jakich widzieliśmy w mandze Dragon Ball, a mianowicie Yamu i Spopowicz, a konkretnie Majin Yamu i Majin Spopowicz, bo jeśli chodzi o samego Spopowicza, wiemy, że tak naprawdę Spopowicz w przeszłości walczył przeciwko Herkulesowi w przeszłości na Tenkaichi Budokai i ta walka była mniej więcej wyrównana, tylko że jeśli mielibyśmy wtedy porównać Spopowicza do Herkulesa, no to nie byłby on w top 15 być może, no bo Herkules nie znalazł się w top 15, chociaż gdyby Spopowicz wypadł, to byłoby miejsce dla Herkulesa. Generalnie Spopowicz byłby niżej, gdybyśmy brali pod uwagę jego normalną moc. Na pewno był silniejszy niż Videl, więc to myślę, że mamy z głowy. Mówię tutaj o tej wersji zmaginowanej. No i niby z Yamu złapali Gohana w SSJ2 i byli go w stanie przytrzymać, ale w tamtej scenie to Shin zmusił Gohana swoją telekinezą, żeby Gohan stał w miejscu, więc to się trochę nie liczy. Było potwierdzone, że też są słabsi niż Puj Puj. Natomiast ja im daję duży kredyt zaufania, ze względu na to, że ta magia Babidiego wzmocniła ich naprawdę sporo. I myślę, że mogą znaleźć się tutaj przed Chaozu, bo tak jak Chaozu dałem kredyt zaufania, że okej, może być silniejszy niż ten Olibu, którego dawno temu widzieliśmy w zaświatach i na pewno jest silniejszy niż Yajirobe, skoro już po Saiyan Sadze go prześcignął, a od tamtego czasu raczej Chaozu bardziej trenował niż Yajirobe, na pewno był silniejszy Chaozu w Sadze Moro niż w Saiyan Sadze. Tak już nie jestem w stanie chyba Chaozu przepchnąć przed Spopowicza i Yamu, bo tak jak jest to postać, mówię tutaj jeszcze raz o Chaozu, która myślę, że się wzmocniła na przestrzeni czasu, tak uważam, że różnicę swoją robi za pomocą swoich technik, a niekoniecznie poziomu mocy. Dlatego Yamu, Spopowicz, myślę, że Spopowicz trochę silniejszy, tak, sugeruje się po prostu większymi mięśniami.
oni miejsce 6. i miejsce 7. No i przechodzimy do Wielkiej Piątki. Na miejscu 5. znajduje się gość, którego przedstawiać wam nie muszę, zresztą żadnej z tych następnych postaci przedstawiać wam nie będę musiał. Yamcha. W sadze Moro Yamcha powiedział, że nadal jest jednym z 3 najsilniejszych Ziemian. Dlaczego więc znalazł się na miejscu 5? Bo nie miał racji. Ja myślę, że gdyby brać pod uwagę bazowego Roshiego, bo myślę, że Yamcha mówił tutaj o Krillanie, Tenshinhanie i o sobie, prawda? 3 najsilniejszych Ziemian. Wiadomo, oni prześcignęli już Roshiego dawno temu, Roshi jest tylko starym mistrzem, który tam sobie czasem włączył Ultra Instynkt i tak dalej, że on radzi sobie technikami. Mieliśmy wiele razy potwierdzone, że Roshi był słabszy od swoich wojowników, od swoich przeciwników, z którymi walczył na turnieju mocy, ale albo ma Fuba, albo Banko Kurisho, albo inne techniki. To było coś, co przechylało szale zwycięstwa na jego stronę. Ale Roshi ma tryb pełnej mocy, który wiemy, że może w każdej chwili użyć. I na przykładzie Ganosa, czyli wojownika z 4. Wszechświata, widzieliśmy, że Roshi jest w stanie przekroczyć swoje limity i jest w stanie pokonać silniejszego, pozornie, od siebie wojownika. Ganos na początku nie robił sobie nic z jego ataków, wzmacniał się na przestrzeni tej bitwy. Była nawet kwestia dialogowa wypowiedziana przez Roshiego, że Ganos być może w przyszłości mógłby być zagrożeniem dla Goku, w sensie w turnieju, prawda, gdyby się dalej wzmacniał dla Goku i reszty, więc Roshi musi go wyeliminować tu i teraz. Dlaczego o tym mówię? Roshi ze swoją pełną mocą myślę, że jest w stanie wykrzesać poziom mocy większy. Zwłaszcza, że widzieliśmy, że Roshi nadal bierze udział jakby tak naprawdę aktywnie w tych wszystkich sagach, które może nie jest sadze Granoli, ale w sadze Moro brał udział aktywnie, w sadze Turnieju Mocy też. Yamcha tak naprawdę ostatni raz w walce widzieliśmy go w Resurrection of F. Czy on wtedy był? Chyba był, nie? Czy nie było go? Nawet nie pamiętam. Teraz tak patrzę, że chyba go nie było nawet w Resurrection of F. Więc to by wyglądało na to, że ostatni raz widzieliśmy Yamchę w akcji, jak to nazwać akcją, podczas Battle of Gods, kiedy tak naprawdę był tam na cywila. Okej, Yamcha klepał skazanych z galaktycznego więzienia, więc nadal ma wysoki poziom mocy, ale nie wzięli go na turniej mocy, nawet nie brali go za bardzo pod uwagę. On chyba też w pewnym momencie, chyba w filerze z baseballem, powiedział, że on dalej sobie trenuje, ale bardziej pod kątem baseballa, że nie pod kątem sztuk walki. Więc ze względu na to stawiam, że te słowa Yamszy, że nadal jest jednym z 3 najsilniejszych, on może być, powiedzmy, brany pod uwagę koło Krillana i Tenshinhana jako jeden z najsilniejszych Ziemian, ale biorąc pod uwagę maksymalny poziom mocy, dla mnie Roshi jest wyżej i to właśnie Roshi jest 1 oczko przed Yamszą, także Yamcha na miejscu 5, Roshi na miejscu 4. No i zastanawiacie się, no bo jeszcze został Krillan, Tenshinhan i ktoś jeszcze, prawda? Jak tam to wszystko będzie wyglądać? Nie powiem wam, kto jest jeszcze na 3. miejscu i kto na 2, ale na pewno domyślacie się, że ta walka Krillan i Tenshinhan, która od wielu lat, nie wiem, czy może nadal rozpala waszą wyobraźnię, ale na pewno jest to pewien spór i każdy ma swoje własne zdanie i ja wam tylko przedstawię moje skromne zdanie. Nie musicie się w ogóle z nim zgadzać, ale biorąc pod uwagę informacje, które widzieliśmy albo które czytaliśmy w różnych oficjalnych źródłach, może nie jakichś takich bardzo dzierżących jakiś wielki autorytet, ale nadal oficjalnych przewodnikach, czy źródłach, czy jakichś tam opisach na portalach internetowych, no to sugestia była jedna. Także, zerknijmy sobie najpierw na Krillana i zobaczymy, w jakich sytuacjach on uczestniczył, które mogłyby jakkolwiek określić jego moc. Krillan przed turniejem mocy w anime walczył z bazowym Goku i całkiem dobrze się trzymał. Wiadomo, że ta walka polegała na tym, żeby kogoś też wyrzucić z areny i nawet w pewnym momencie prawie wyeliminował Goku w Super Saiyanie. No i potem mieliśmy to nieszczęsne Beam Struggle z Blue Goku, który wiadomo, że musiał się bardzo mocno wstrzymywać. Ale sam fakt, że Krillan przeżył to, gdybyśmy mieli zobaczyć poziomy mocy, gdybyśmy mieli jakkolwiek je nazwać, Goku God walczył z Beerusem. Goku Blue to jest wersja Super Saiyanina Goku God. I z tym Goku Blue walczył Krillan. I to pod koniec Dragon Balla Super anime, a nie na początku, prawda? Więc to była bardzo silna wersja Goku, a Krillan przeżył to starcie. Tak naprawdę nawet w pewnym momencie mieliśmy walkę Gohana i Krillana i Gohan przegrał tę walkę z Krillanem. Wiadomo, taktycznie został wyrzucony przez tego 100-krotnego Taiokena. No i wiadomo, Krillan był słabszy od 18, jest nadal słabszy od 18, jest słabszy od Frosta. Możliwe, że jest silniejszy od tego w zasadzie Majory, czyli wojownika 4. Wszechświata, z którym walczył wspólnie z 18, ale
Oficjalny profil postaci Krillana filmu Resurrection of F mówi o Krillanie jako o najsilniejszym ziemianinie. Animedia w opisie sagi Turnieju Mocy również nazwała Krillana najsilniejszym ziemianinem. Zresztą, wiecie dlaczego Krillan ma dodatkową przewagę nad Tenshinhanem? W Super Hero widzieliśmy Krillana, a Tenshinhana nie. I ja nie mówię, że Krillan wtedy, na tamten czas, w tamtym momencie, w tamtym dniu musiał być silniejszy niż Tenshinhan, ale oceniamy tutaj ostatnią wersję postaci, jaką zobaczyliśmy. Więc mamy Tenshinhana starszego niż Krillana. Więc ja na tej podstawie zakładam, że ten Krillan był jeszcze silniejszy, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że widzieliśmy, że przez chwilę był w stanie odwrócić uwagę Cella Maxa, który klepał Orange Piccolo. Wiadomo, nie zrobił mu dużo obrażeń, ale Kenzanem był w stanie uratować 18 i na chwilę odwrócić uwagę Cella Maxa. Dla mnie to jest duża sugestia. W przypadku Tenshinhana tak naprawdę ostatnie co widzieliśmy to turniej mocy, w którym niby walczył, na przykład była taka postać Zapricio, którą wyeliminował. Ona niby przez chwilę walczyła z bazowym Kabbą, ale ten Zapricio został jakby wyeliminowany też przez Roshiego, który go przytrzymał w powietrzu, Tenshinhan go wyrzucił. Tenshinhan jest słabszy też od Frosta, bo z nim przegrywał, ale jeśli spojrzymy na walkę z tym Metalmanem w sadze Moro, czy tam można powiedzieć, że Tenshinhan był od niego silniejszy? No nie, bo tak naprawdę musieli się uciec do tego, żeby go obrażać. Tenshinhan nie był w stanie pokonać Metalmana samą surową mocą. Był on tak naprawdę słabszy niż gość, którego za bardzo nie znamy, więc też na tej podstawie trudno oceniać moc i tego Metalmana, i Tenshinhana w tamtym momencie. Natomiast to, co przemawia bardzo, bardzo mocno na korzyść Tenshinhana, to zasady tego turnieju, czyli maksymalny poziom mocy. I wracamy sobie do sagi Cella, kiedy Tenshinhan był w stanie przytrzymać Cella w drugiej formie. Malutka mrówka Tenshinhan był w stanie przytrzymać Cella w drugiej formie, który w tamtym momencie siał postrach dla androidów, dla naszych bohaterów, dla Saiyan i tak dalej. Wiadomo, że Vegeta go potem po treningu pokonał bez problemu, ale to był mocny przeciwnik i Tenshinhan był w stanie go przytrzymać, więc biorąc pod uwagę tamtą scenę, ja zakładam, że Tenshinhan pewnie byłby w stanie zrobić coś podobnego dzisiaj. Wykrzesać z ciebie ten poziom mocy, który pewnie byłby znacznie większą nadwyżką w stosunku do tego, co Tenshinhan prezentuje na co dzień, niż to, co robi Roshi. Czyli Roshi może być faktycznie tutaj, ale jego maksymalna moc wzmacnia go dotąd, ale jak Tenshinhan odpali Shinki Koho, no to on przekracza swój poziom mocy, ten przekracza swój limit po prostu wielokrotnie bardziej. Dlatego Tenshinhan jest wyżej niż Roshi, ale byłoby to niesprawiedliwe. Ja bym się czuł źle z tym, gdybym ze względu na coś takiego, jakby dając Tenshinhanowi pewien kredyt zaufania, prawda? Bo oceniamy tutaj to, co ostatnio widzieliśmy, a nie do końca to, co mogłoby być, ale wiem, że Tenshinhan potrafi, ale gdybym dał go przed Krillana, to czułbym się źle, bo zostałoby to po prostu przez was przeczytane jako Tenshinhan jest silniejszy niż Krillan. A moim zdaniem to Krillan jest obecnie silniejszy niż Tenshinhan, albo to, co widzieliśmy ostatnio od Krillana, to jest więcej niż to, co widzieliśmy ostatnio od Tenshinhana, jeśli dobrze mnie rozumiecie. No a na miejscu pierwszym Up, a może bardziej Majub. Mamy dwie wersje tej postaci. Jedną z Dragon Balla Super i drugą z Dragon Balla GT. I wiecie co? Może to jest kontrowersyjne, może nie powinienem tego mówić, ale uważam, że obecnie obie wersje Uba są najsilniejszym ziemianinem. Wiadomo, Majub to na pewno. W Dragon Ballu GT mieliśmy Uba, który po tych latach treningu z Goku był w stanie nawiązać walkę z Babym i tak dalej, i potem jeszcze połączył się z Buu. No generalnie nie ma opcji, żeby Majub z Dragon Balla GT nie był najsilniejszym ziemianinem. No po prostu jest i to tyle. Ale Up z Dragon Balla Super, wiecie dlaczego uważam, że on też mógłby być na pierwszym miejscu, gdybym nie brał pod uwagę Dragon Balla GT? Tak, wiem, że on jest dzieckiem, wiem, że on tak naprawdę nie walczył jeszcze ani razu na poważnie, przynajmniej tego nie widzieliśmy, ale sytuacja pod koniec sagi Moro, kiedy on wysłał olbrzymią dawkę boskiej ki, która była w stanie zasilić Goku w Ultra Instynkcie i stworzyć, że jakby sprawić, że ten stworzył olbrzymi awatar z tej boskiej ki i pokonał Moro. Pamiętacie, na jakim poziomie była ta walka? Moro w Ultra Instynkcie i Goku w Ultra Instynkcie? To był poziom wykraczający poza wszechświaty. I Up był w stanie dostarczyć mu taką dużą dawkę boskiej ki, czyli tego silniejszego typu energii, że Goku był w stanie nie dość, że napełnić swój bag, co jeszcze mu się przelewało. Więc ja na tej podstawie stwierdzam, że okej, Up na pewno ma największy potencjał z tych wszystkich ziemian. To prawda. Czy powinien się znaleźć w tym rankingu na pierwszym miejscu? Może.
tak czy siak znalazł się. Jeśli UB z Dragon Balla Super wam się nie podoba, to potraktujcie po prostu to jako UBA z Dragon Balla GT, a konkretnie Majuba. Tak czy siak, kilka słów odnośnie honorowych postaci, które być może powinny się według was znaleźć w tym rankingu, ale zresztą sami posłuchajcie, co ja tutaj na ich temat zebrałem. Kolejność losowa, ok? Devilman. Myślałem o nim, wygrał 2 razy Tenkaichi Budokai, ale tak naprawdę przeczytałem, że urodził się w piekle, więc nie jest do końca ziemianinem. On się przeniósł tylko na ziemię. Generał Niebieski niby był jednym z najsilniejszych oficerów, może na drugim miejscu, poza oficerem Blackiem, ale Tao Pai Pai porobił go językiem i niby Niebieski pokonał Krillana po 21 Tenkaichi Budokai, ale raczej był na poziomie tamtejszego Goku, no i fakt, że Tao Pai Pai bez cybernetyzacji porobił go językiem, to chyba jednak sprawia, że on nie jest w tym rankingu jakoś wysoko. Generał Biały to był leszcz. Goku powiedział, że ten jak go uderzył, to tak jakby mucha na nim usiadła. Gevo, czyli syn doktora Jiro, no wiemy, że on zmarł od rany postrzałowej, więc ktoś taki nie może się znaleźć w tym rankingu. Nie wiemy zresztą jak on był silny, więc tutaj musielibyśmy naprawdę rzeźbić w gównie. Tak jak mówiłem, Shen był zwykłym typkiem. Jewel to był gość, który raz dotarł do finału, ale przegrał z Herkulesem, więc nie może być wyżej niż Herkules. Killa przegrał z normalnym Popowiczem podczas 24 Tenkaichi Budokai, a Popowicz przegrał z Herkulesem, więc też nie może być Killa wyżej. Król Chappa to była postać, nad którą się zastanawiałem ze względu na to, że chodzi plotka, że kiedyś Król Chappa wygrał Tenkaichi Budokai bez bycia trafionym ani razu, ale nie był on problemem dla małego Goku. Więc no sorry. Mówię, niektóre z tych postaci mogłyby wskoczyć na 15 miejsce, ale szczerze mówiąc ufam Pierożkiemu po prostu. Ten Pierożki to przekonał mnie. Lunch może i była silna na zwykłych żołnierzy, ale nadal za słaba na cokolwiek więcej. Magenta. To był gość, który też mógłby się znaleźć w tym rankingu, ale nie do końca wiemy, jak on był silny. On miał cybernetycznie zmodyfikowane ciało, ale raczej w formie zbroi, a niekoniecznie, może też siłę ciosu, ok, ale nie wiedzieliśmy, jaką on ma siłę, więc no mógłbym go umieścić w tym rankingu, bo były osoby, które były cyborgami albo jakkolwiek tam zmienione, ale nie znamy tak naprawdę jego mocy. A ja tutaj zakładam, że to wzmocnione ciało to jest coś, co stanowi raczej taką zbroję, kamizelkę kuloodporną, niż zwiększenie poziomu mocy. Mai, guidebook na jej temat mówił, że ma poziom mocy 20, więc nie ma prawa być w tym rankingu. Manwolf nie był żadnym problemem dla Roshiego. Żuraw wyleciał w powietrze przez Kamehameha Roshiego na 22 Tenkaichi Budokai, więc też nie jest to żadna tak naprawdę informacja. Namu został pokonany przez Tiena na 22 Tenkaichi Budokai. Ninja Murasaki raczej był słaby, bo Goku w Armii Czerwonej Wstęgi go robił, ale ninja raczej miał po prostu triki. Byczu Lucyfer był na tyle silny, żeby postawić się żołnierzom Czerwonej Wstęgi, ale Srebrny z Czerwonej Wstęgi go robił, a Srebrnego swoją drogą zrobił Goku w Armii Czerwonej Wstęgi, więc jedna ze słabszych wersji Goku. Zastanawiałem się nad Pintarem. Dlaczego? Było pokazane, że wynik 112 uderzania w tę maszynę, prawda, która mierzyła siłę ciosu, wynik 112 się nie zakwalifikował, a Herkules miał wynik 137, czyli nie była aż taka różnica między najlepszym wynikiem Herkulesa, a najsłabszym wynikiem, który się nie zakwalifikował, albo wynikiem, który w ogóle nie wchodził, nie dawał gwarancji. A Pintar wszedł do tej topki, prawda? Więc musiał być mniej więcej między tymi dwoma wynikami. To by oznaczało, że Pintar jest nieco słabszy niż Herkules, no ale Herkules się w topce nie znalazł. Oficer Black był słabszy niż Tao Pai Pai i mimo tego, że był najsilniejszy z Armii Czerwonej Wstęgi, to też nie zagrzał miejsca w tym rankingu. Mokekko dostał one-shota od Małej Pan na 28 Tenkaichi Budokai. No i Chi-Chi. Też się zastanawiałem nad nią, ze względu na to, że mieliśmy przebłyski, kiedy Chi-Chi sparowała z Gotenem w czasie, kiedy Goku nie żył, prawda, przed Majin Buu sagą. I Goten wtedy włączył SSJ po raz pierwszy, więc jeśli mielibyśmy postawić Chi-Chi na poziomie bazowego Gotena z Majin Buu sagi, no to chłopie, no to po prostu Chi-Chi byłaby na pewno w top 10. Ale nie wiemy, jak silny Goten wtedy był. Wiemy, że wtedy włączył SSJ, ale to była prawdopodobnie kwestia genów, a nie jakiegoś bardzo wysokiego poziomu mocy. Chi-Chi przegrała z Goku na 23 Tenkaichi Budokai i nie była w stanie prawdopodobnie poświęcić się treningom, bo widzimy ją za każdym razem jako kurę domową. Mimo wszystko mógłbym Chi-Chi nawet umieścić na 15 miejscu, teraz tak refleksja mnie naszła, bo Daizenshu, Weekly Jump i niektóre gry komputerowe dają Chi-Chi poziom mocy 300 na poziomie Saiyan Sagi, no a podczas tego 23 Tenkaichi Budokai tylko 130, więc wyglądałoby na to, że Chi-Chi się wzmocniła do przylotu Saiyan, do początku Dragon Balla Z. 300 to już na pewno byłoby więcej niż Pierożki, ale czy więcej niż Widel? Myślę, że Widel
młodsza dziewczyna, która ma większą kontrolę nad Ki, mogłaby być wyżej niż Chichi, ale może Chichi by mogła być na 15 miejscu. W sumie trochę tak teraz mi głupio, że jej tutaj nie umieściłem, ale okej. Tak czy siak, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi znać, jak wygląda Wasza topka. Tak jak powiedziałem, to jest tylko i wyłącznie film dla Waszej rozrywki. Starałem się podejść do tego jakkolwiek rzetelnie, natomiast to, kto będzie na którym miejscu, myślę, że nie powinno burzyć Waszego świata. Mojego nie zburzyło, więc mam nadzieję po prostu, że się dobrze bawiliście. Dzięki Wam za oglądanie. Zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić i widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana.